Witam w kolejnym odcinku z budowy wiaty. Zapowiadają parę dni ciepła, więc trzeba je wykorzystać, bo od czasu jak w krótkich spodenkach wylewałem beton, to zdążyła się zima zrobić. Miałem trochę problemów zdrowotnych, dlatego długo nic się nie działo. Niestety w międzyczasie zdążyłem zgubić statyw od kamery, dlatego tylko wstęp z ręki. Natnę sobie według wymiarów części. Tu jest jakiś rysunek poglądowy, jak to ma wyglądać, dlaczego ma być rozpisane. A jutro jak znajdę statyw, to coś więcej dokręcę, pokażę. Generalnie nic wielce ciekawego, cięcie materiałów na wymiar, potem wiercenie, potem spawanie i tak dalej, to będzie widać w kolejnych wejściach. I króciutki raport z frontu, z pierwszego dnia budowy konstrukcji do naszej wiaty. Zimno. Wszystkie detale zostały pocięte na wymiary, jakie są potrzebne. Zostały takimi pojedynczymi spawami przyłapane, żeby potrasować i powiercić otwory w takiej ilości, jaka jest potrzebna, w takich rozstawach, jak jest potrzebny. Będą 4 sztuki z 3 otworami, 2 sztuki z 4 otworami i 6 sztuk, ale o innym wymiarze też z 4 otworami. No i to jest dzień pierwszy. Na tym kończę, bo zmarzłem. Jutro od rana nie, ale od południa będzie ciąg dalszy zmagań. No i witam w kolejnym dniu. Statyw się znalazł, rękawiczki ubrane. Ostatnie sztuki, które są natrasowane, a są natrasowane, teraz tylko napunktować. Ok, 3 takie paczki do nawiercenia, za chwilę będziemy się widzieć przy wierceniu. Dobrze, jeszcze 2 takie paczki do wiercenia, potem większym wiercą 12, 12,5, może 13, co tam znajdę, to nie ma sensu tego filmować. Zobaczymy się przy jakimś kolejnym etapie. No i korzystając z tego, że ostatni dzień, kiedy jeszcze jest dodatnia temperatura, zapowiadają już od jutra przymrozki i mrozy. Szybciutko osadzam sobie szpilki, na których będzie cała ta konstrukcja stała. Robię to przed spawaniem, żeby te płyty mocujące na szpilkach ładnie pasowały, żeby potem nie walczyć z całym ciężarem, ale to będzie widać w dalszych fragmentach filmu.
No i tak jeszcze 6 słupków i będzie zrobione. Zanim powiercę następne i zmontuję to, żeby materiał, zanim kamera padnie, był jednolity, to na tej jednej sztuce pokażę wszystko, co mam do zrobienia, a potem będę się bawił poza kamerą z resztą. I to również powtórzę na 5 słupkach pozostałych. No i jedziemy dalej. No jedziemy albo nie. Zobaczymy, czy ta kotwa jeszcze popracuje. Na pewno nie. Muszę wymienić. Pójdę do imadła. Ok, jestem z powrotem. Trzeba było w imadle wykręcić mieszadełko, bo troszkę przyschnęło. No i cóż, i napełniamy otwory od samego dołu. Teraz cała bajka właśnie polega na tym, żeby osadzić tą płytę, żeby te szpilki się ustawiły równiutko. A potem było łatwo zakładać. Argument siły. Ok, teraz żeby się to nie przykleiło. O! Żeby nam płyta nie opadła, nie przykleiła się do tej kotwy. No i teraz wiemy, że przy zakładaniu słupków nie będzie problemu. Ponownie powtórka na 5 kolejnych otworach. Poza kamerą, żeby nie tracić czasu. No i co? Dla Was momencik, dla mnie kolejny dzień. 5 słupeczków jest już zrobionych. Na tych słupkach będzie cała ta konstrukcja się utrzymywała. Teraz skręcę timelapsa z tego, jak te słupki powstawały. Pierwszy etap to czyszczenie. Trudno tu powiedzieć o czyszczeniu. Jak w wojsku było czyszczone, a nie jest wyczyszczone. Ten materiał leżał u mnie przez rok. Niestety z różnych powodów pod chmurką, a wcześniej też nie był nowiutki hutniczy, tylko
pochodził z odzysku, także korozji na nim troszkę się nazbierało. Szybko to śrupie, ale bardzo krótko, bo tu się robi siwo, sino, brązowo. W każdym razie no nie byłoby tego widać zbyt dobrze, dlatego chwilka z czyszczenia, potem jak już ten kurz opadnie, jak sobie to ustawiam, timelapse taki z setupu i ze spawania, a potem będziemy kręcić kolejne odcinki. Kolejne fragmenty tego filmu. Na początek wykonałem sobie zukosowanie pod spaw, ponieważ no, dysponuję tylko jedną taką sprytną maszynką i przekładam narzędzia. Akurat była założona tarczka do szlifowania, to ukosowanie. Teraz to samo po drugiej stronie. O, gdzieś tam. Mam nadzieję, że to będzie widać. I potem przełożę narzędzie i oczyszczę. No i podspójne jest wykonane ukosowanie. Teraz zmienię sobie narzędzie. Taka oto tarczka. Niewygodnie mi będzie przed kamerą to zakładać, ale co mi tam założę. Nie, jednak przed kamerą za daleko muszę się wychylać. Dobra, zakładam i czyszczę. Z tej czynności to będzie dosłownie momencik, gdyż no tutaj bardzo mocno ten pył z czyszczenia się unosi. Do tego na twarz maseczka i jadziem. No i widzicie, jak sino się tu robi, więc wyłączam, chowam kamerę, żeby się nie zakurzyła. Musicie na słowo uwierzyć, że w ten sposób będzie oczyszczony calutki ten słupek, a potem się spotkamy. Bardzo pięknie. No i tą samą czynność powtórzę po przeciwnej stronie, to już poza kamerą. Potem zostanie mi jeszcze przygotowanie dwóch belek poprzecznych, ale to jest też tylko cięcie stali, spawanie i no i oczyszczenie z tego, z tej korozji, więc też zrobię to poza kamerą i spotkamy się już na montażu. I kolejny fragmencik z powstawania konstrukcji. 6 słupków przygotowanych, wyspawanych. Teraz maluję sobie podkładem antykorozyjnym. Mam nadzieję, że to pozwoli te niedoskonałości czyszczenia wyeliminować. No i co? Póki tu się
nie zacznie na kamerę unosić, to shortcuta włączę. Boże. Timelapsa zrobię, zanim się nie sprężarka też nie włączy, żeby tego hałasu nie nagrywać. Także widzimy się przy malowaniu. I właśnie takie malowanie to Jędrek lubi najbardziej. Nie trzeba się przejmować zaciekami, reżimem technologicznym farby. Za dużo też nie trzeba się przejmować. Wystarczy, żeby było przykryte cieni grubiej, byle było. No, troszkę przesadzam oczywiście, ale zaraz kończymy malowanie i idziemy spać. A jutro, jeśli pogoda nie spłata figla, to będzie już montaż. Okej, dograłem końcówkę malowania, bo na początku miałem troszeczkę za gęstą farbę i to tak bardzo nie szło. Ktoś jeszcze mógłby dojść do wniosku, że tak źle, a nie jest tak źle. Trzeba się uczyć za każdym razem czegoś, czego się nie robi codziennie. Dobra. Jak już mówiłem, jeśli pogoda nie spłata figla, to jutro spotkamy się przy montażu. No i witam w kolejnym dniu. Tak jak wczoraj mówiłem, jeśli pogoda nie spłata figla, no troszeczkę widać przybieliło, ale nie szkodzi, bo no zaczynałem robotę, było jakieś -2, teraz jest około 0. I co? 5 słupeczków już stoi. To, tu krzywo stoją, na to nie patrzcie, to jest nieważne. Tu specjalnie pokażę Wam. Jest nakrętka od spodu. Jak już wszystkie będą słupki stały, to się zajmę tym, żeby je wypoziomować. Znaczy wypionować akurat w tym wypadku. A teraz co? Spróbuję gdzieś Was tu postawić, żebyście coś widzieli. Zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda.
O, na przykład jakoś tak. Jakoś tak. Tu troszkę miejsca nam potrzebuje na traktor. O. I zobaczcie, jak do tego doszło, że 5 słupków stoi, postawię 6. I skończę na dziś, bo jest, jak mówiłem, od -2 do 0. Troszkę już wymarzłem, więc tyle co zrobię, to wystarczy. Potem jeszcze zajmę się jakąś pracą w warsztacie. Sekundka przerwy.
Gdzieś mi jeszcze upadła jedna nakrętka, muszę poszukać, dołożyć i za chwilkę pokażę Wam poziomowanie z trochę innego ujęcia. No ponieważ już trochę wymarzłem, to dziś na potrzeby filmu spionizuję jeden słupek, resztę zostawię sobie na jutro, jak już się troszkę wygrzeje. A czynność banalnie prosta. No i taką czynność powtórzę jeszcze 5 razy, ale to już jutro, jak troszkę się ogrzeje. To, że w tej chwili te słupki tam sobie pieją, to jest nieistotne. Także widzimy się jutro. No i witam w kolejnym, ostatnim, mam nadzieję, dniu montażu. A mam nadzieję, ponieważ tą belkę, którą tu widać, tam i dalej się chowa, trzeba wywindować aż tak wysoko. Nie do końca wiem, jak to zrobić. Mam kilka pomysłów, ale żaden z nich nie jest doskonały. No ale jak mawiali starożytni Rzymianie, jak nie wiesz, jak coś zrobić, to próbuj tak długo, aż się nie uda, więc przystępuję do takich prób. Gdzieś Was tu umieszczę, żebyście widzieli, co się dzieje i spróbuję zawalczyć z tematem. No i próbuję wywindować jeden koniec na słupek, potem przestawić ciągnik i wywindować drugi koniec. No i oto pierwsza belka już leży. Tu sobie ją można oglądać. Niestety po nagraniu tu, jak zakładam pierwszy koniec, bateria zdechła, drugi koniec nie został nagrany, ale to postaram się dograć Wam, jak tu będę
tą stronę robił, pokazać jak to było. Także do spotkania za chwilkę w następnym etapie. No i to jest ten moment mniej więcej, gdzie brakło mi baterii po drugiej stronie, więc teraz pokazuję z tej strony jak to wykonałem, ile sięgał tur to podniesione i reszta niestety z drabiny w rękach. Jest wstępnie przyłapane. Teraz troszkę poskręcam śrubami, żeby nie ryzykować już, że mi to spadnie. I ustawianie do pionu. Także już nic ciekawego się nie wydarzy. Spotkamy się, jak będę robił mocowanie. No i witam przy produkcji ostatniego elementu konstrukcji stalowej. Takie mocowania, które pozwolą poskręcać to wszystko, żeby się ładnie, pięknie trzymało. Zrobię film z jednej sztuki, żeby nie za dużo tutaj zamęczać. W sumie jest potrzebnych 12 takich sztuk. Potem je sobie poza kamerą pomaluję. I na ostatecznym montażu spotkamy się ponownie. Tak, opary gazu. Jadę na oparach gazu, no ale może się to uda jeszcze pospawać. Takich elementów wyprodukuję jeszcze 12, starczy mi gazu, a jutro będziemy montować wszystko już ostatecznie w całość. I króciutki raport z frontu.
Nie mam niestety żadnej kamery na głowę, więc nie bardzo jest to jak pokazać. Tak, przy pomocy tych wczoraj wyprodukowanych zacisków belka jest już unieruchomiona na 4 śrubach. Myślę, że będzie trzymać. No i to będzie koniec części pod tytułem konstrukcja stalowa. Zmontuję film, wrzucę. Zapraszam do oglądania, komentowania, zostawiania jakichś śladów życia. Łapki w górę, łapki w dół. Jak się podoba, jak się nie podoba. No i tyle. Dzięki i do spotkania przy zakładaniu dachu.